Hej, temat może nie tyle zakładania firmy, bo zanim zaczniemy zakładać firmę, to najpierw trzeba pomyśleć, co by takiego robić. Wiem, że wiele osób ma takie podejście, że nie da się, bo już wszystko jest zrobione, wszystkie produkty, jakie miały być zrobione, już ktoś zrobił, nie ma wszelkie usługi, jakie miały być wymyślone, już ktoś to robi. Panie, co tu robić? Okej. Ja Ci teraz powiem mniej więcej co robić, a dla Ciebie jest kwestia wyboru, bo możesz albo wymyślić właśnie coś na tej zasadzie, co zaraz Ci powiem, jak to zrobić, albo możesz po prostu iść na etat i pracować tak jak wszyscy przez całe życie dla kogoś i spełniać jego marzenia, po prostu. Więc pytanie jest, czy chcesz spełniać swoje marzenia, czy spełniać kogoś, idąc do pracy. Więc co takiego robić? Tak naprawdę dowolna rzecz, na którą popatrzysz, ktoś ją wykonał. Koszula, którą mam na sobie, to nawet nie jest jedna rzecz, bo po pierwsze musiał być wyhodowany, to jest chyba len, więc trzeba było materiał do tego zrobić, potem zrobić z tego jakąś tam belkę większą, nici, igły, żeby to uszyć, guzik musiał być zrobiony, ale tutaj za mną jakaś łódka jest, żeby taką łódkę zrobić też musiało być przynajmniej kilka firm, które doprowadziły do tego, że ta łódka powstała, bo kawałek plastiku w tym wypadku, kawałek żagla, kawałek silnika, w silniku cała masa części, olej, paliwo, to wszystko ktoś musiał wyprodukować. I teraz jak popatrzysz na dowolną taką rzecz, gdziekolwiek, nawet widzisz komputer, z którego korzystasz, czy telefon, z którego korzystasz, jak mnie oglądasz, to nad tym pracowało mnóstwo osób, żeby to zrobić. Za tym wszystkim stoją jakieś tam firmy, ktoś wymyślił jakiś tam materiał, ale to też nie jest tak, że ktoś wymyślił taki materiał, bo zazwyczaj to jest wszystko kwestia modyfikacji czegoś, co już istnieje. I jak popatrzysz na większość przedmiotów, jakie masz, które Ciebie otaczają, pójdziesz do jakiegokolwiek sklepu, to jest właśnie tak, że są to rzeczy, które były kiedyś tam stworzone, ale była cały czas ewolucja i te przedmioty były unowocześniane. Ja wielokrotnie nawet mówiłem o zwykłym iPhone'ie. Widzisz, ja teraz nagrywam z iPhone'a ten filmik. To jest też coś, co Jobs, nawet nie wiadomo, czy do końca on to wymyślił, czy jego ludzie to wymyślili, ale poskładali kilka elementów, które już były w wielu innych urządzeniach i zrobili z tego jedną całość. Popatrz nawet na samochody. Teraz jest rewolucja niby wielka, że samochody elektryczne zaczynają powstawać. Tylko że jak popatrzysz na początki tak naprawdę samochodów, to pierwsze samochody jakie były, to były samochody elektryczne. Dopiero potem przekształcono maszynę parową na to, żeby napędzała samochód, potem wymyślono silnik spalinowy itd. Więc jeśli się zastanawiasz, co takiego robić, to nie kombinuj, co by tutaj nowego wymyślić, bo raczej nie ma szans na to, żeby wymyślić, bo wynalazców jako takich to jest ułamek procenta ludzi, którzy wymyślają jakieś tam cudowne, fantastyczne rzeczy. Jak popatrzysz, a jestem pewien, że widziałeś coś, co może nie musiałeś widzieć, ale może używałeś coś w praktyce na co dzień i się zastanawiałeś, jak ktoś mógł zrobić coś tak głupiego. Przecież wystarczyłoby tam dokręcić śrubkę, albo tutaj coś przyciąć, albo tutaj coś zrobić i wtedy by to był taki użyteczny, wspaniały produkt. Może miałeś coś takiego. Więc wystarczy to po prostu zrobić. Teraz widzisz, mamy XXI wiek, więc mamy zupełnie nowe technologie. To nie jest tak, że żeby przygotować jakiekolwiek urządzenie, potrzebujesz zrobić prototyp, rzeźbić tam w metalu, nie wiadomo jakie cuda robić, żeby to stworzyć. Jest bardzo prosta metoda, bo są drukarki 3D. Drukarka 3D w tym momencie kosztuje nawet niewiele ponad 1000 zł. Za 1500 możesz kupić drukarkę 3D, a nawet nie musisz kupować, tylko pójdziesz do firmy, która ma drukarki 3D i dosłownie za 30 zł zrobią Ci prototyp jakiegoś tam urządzonka. Zakładam, że nie będziesz się porywał na to, żeby zrobić nowy jacht, bo na to potrzeba trochę więcej funduszy, ale gdybyś chciał zrobić nowy jacht czy nowy samochód, nie ma też z tym problemu, bo widziałem kiedyś kampanię na Kickstarterze, są strony crowdfundingowe, gdzie Ty masz pomysł, pokazujesz ten pomysł i będą ludzie, którzy będą Ci dawać pieniądze na to, żeby Cię wesprzeć. Więc jeśli na przykład będziesz chciał sprzedawać nowy rodzaj samochodu, produkować jakiś tam nowy typ samochodu, prosta sprawa.
dajesz na Kickstartera informację, jakiś tam prototyp trzeba przygotować. Zrobienie prototypu, niech Cię to kosztuje 50 000 złotych. 50 000 jesteś w stanie zdobyć na to, żeby mniej więcej zrobić zarys tego, jak to ma wyglądać. A widziałem właśnie tego typu kampanie na Kickstarterze, gdzie ludzie zbierali na to miliony dolarów. Bo są ludzie, którzy będą chętni, żeby być właścicielem marki nowego samochodu i oni wyłożą te kilkadziesiąt tysięcy na to, żeby być jednym z pierwszych właścicieli. No tak to funkcjonuje. Tylko jedyne, co Ty potrzebujesz wiedzieć, to to, że są serwisy crowdfundingowe, gdzie Ty możesz dać prototyp. Jedyne, co potrzebujesz wiedzieć, to to, żeby zrobić taki prototyp. Jeśli nie masz pojęcia, jak się takie rzeczy robi, poszukaj pasjonatów, bo są fora dyskusyjne, są grupy dyskusyjne, gdzie ludzie opowiadają o tego typu tematach i Ty możesz założyć takie forum i pisać: słuchajcie, będę robił samochód, mam pomysł, żeby wyglądał tak, tak i tak, co byście tam ulepszyli, i po prostu społeczność jako ludzie będą Ci podpowiadać, jak to zrobić, i dochodzisz do jakiegoś momentu, gdzie możesz coś pokazać i wtedy zbierasz na to fundusze. To tak wygląda. Jeśli nie wiesz, jak się tego typu rzeczy robi, to właśnie szuka się ludzi, którzy to zrobią za Ciebie. Pójdziesz na pierwszą lepszą uczelnię techniczną i tam znajdziesz całą masę inżynierów, którzy potrafią zrobić urządzonko, które Ci chodzi po głowie jako jakieś tam marzenie, jakby to zrobić, ale nie wiesz do końca, jak to zrobić. A z usługami jest sprawa jeszcze prostsza, bo to, że Ty nie wiesz, jak to zrobić, to wystarczy ludzi popytać i znajdziesz całą masę takich, którzy Ci podpowiedzą, jak to zrobić. Dobra, wiatr wieje, ja nie mam mikrofonu, więc podejrzewam, że będzie słaba jakość. Nie będę Ci pokazywał tego miasta, jestem w Zurychu, tu jest kawałek jeziora, ale mogę Ci powiedzieć, warto się wybrać w takie miejsce, bo to jest miejsce, które naprawdę nieźle Cię może zainspirować, jeśli chodzi o ilość bogactwa, jaka jest tutaj w okolicy, i przy okazji popatrzeć na to, co takiego Szwajcarzy mają, a czego nie ma w Polsce, i też można taką usługę czy taki produkt wprowadzić. Możesz wymyślić sobie polski zegarek i ten polski zegarek zacząć sprzedawać, niekoniecznie w Polsce, ale na świecie. To przy okazji mogę Ci powiedzieć, że jeden z lepszych zegarków na świecie, firma Patek Philippe. Nie wiem, czy słyszałeś o takiej firmie. Jedne z lepszych zegarków, jak o Rolexie może słyszałeś, to wiesz, dla wielu ludzi Rolex to jest, w życiu by takiego nie ubrali, a Patek to jest firma, widzisz, jak Rolls-Royce. I Patek to był pan, widzisz, z Polski, Polak, który skonstruował cały zegarek, dogadał się ze Szwajcarem, który mu pomagał to ogarnąć biznesowo. I widzisz, jedna z lepszych marek na świecie to jest marka polska. Widzisz, jeden pan wiedział, jak zrobić zegarek, drugi pan wiedział, jak to sprzedać. Dokładnie tak się robi biznesy, nie ma wielkiej filozofii. Ale się rozgadałem. Do usłyszenia w piątek. Hej.